Cześć wszystkim. W tym dzisiejszym wideo, w sumie dość nietypowym, ponieważ możecie usłyszeć mój komentarz, omówię różnicę między dwoma wersjami oprawy Thorn Pilot T1. Jeśli ten materiał zostanie dobrze odebrany, to zastanowię się nad poprowadzeniem po prostu dalszej serii zawierającej mój komentarz. Oczywiście będzie on tłumaczony, filmy będą zawierały dubbing na język angielski. Oczywiście będzie on sprawdzony pod kątem poprawności. Tak więc przechodząc do sedna. Macie przed sobą dwa egzemplarze oprawy Pilot T1. Wersja od prawej strony przystosowana do źródeł światła sodowych bądź metallohalogenkowych o mocy 70 W. Oprawa od lewej przystosowana jest do źródeł tego samego typu, tylko wyższej mocy, o 150 W. Tak poza tym na pierwszy rzut oka pierwsze różnice mogą nie być widoczne poza innymi gniazdami źródeł światła i ustawionym mocowaniem do trybu montażu szczytowego dla wersji 150W. Chociaż gdy przyjrzymy się obydwu oprawom, to w przypadku lewego egzemplarza będzie można dostrzec inne elementy mocujące klosz. Są one wykonane ze stali nierdzewnej i są to haki jak klipsy. Niestety egzemplarze te w naszym kraju nie były zbytnio popularne. Popularnością cieszył się zwykły pilot, jak to ujmę, posiadający podstawowe plastikowe haki i klamry kloszy, które miewały swoje problemy. Egzemplarz ten w sumie nie miał jakichś większych wad po zastosowaniu metalowych haków i klipsów. Jedynym problemem mógł być sam klosz, który akurat w tym egzemplarzu, który ja posiadam, jest wykonany z poliwęglanu, który ma tendencję do żółknięcia i mętnienia. Sama jakość wykonania samej oprawy jest przyzwoita. Mówię to, ponieważ sam korpus oprawy znosi warunki atmosferyczne przez dłuższy czas eksploatacji przyzwoicie. Jedyne co to pokrywa może jedynie zbieleć, stracić swój oryginalny kolor polipropylenu, a dolna rama wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym jest na tyle przyzwoicie wykonana, że w sumie nie ma takiego problemu z wychodzącym włóknem szklanym i ogólną jej degradacją. Jedyne problemy z ramą to miewały egzemplarze od połowy lat 97 do roku 2000. Jeśli mówimy o całokształcie, to wersja podstawowa zawierająca plastikowe haki, klamry klosza, jak również haki pokrywy, to była niestety trochę badziewiasta z powodu częstych ich awarii, które sprawiały, że szczelność oprawy była tracona, klosze odpadały, czasami jeśli haki poległy pierwsze. No i zdarzały też się problemy z hakami pokryw, które przy otwieraniu oprawy potrafiły pęknąć. No i pokrywa nie była domknięta prawidłowo i potrafiła odlecieć przy silniejszych podmuchach wiatru. Same wersje z kloszami poliwęglanowymi
które co śmieszne były droższe od kloszy akrylowych, które były lepsze. Miały też swoje wady w postaci żółknięcia i mętnienia po latach. Czasami działo się to szybciej, czasami wolniej, zależy od mocy oprawy i czasu eksploatacji. Jak i również typu zastosowanego źródła światła. W przypadku lampy sodowej sam klosz był w sumie dobijany jedynie przez starzenie spowodowane wpływem ciepła. Zaś w przypadku zastosowania lampy metallohalogenkowej, gdzie dodatkowo wydzielane jest promieniowanie ultrafioletowe, którego poliwęglan nienawidzi, to klosz dostawał totalnej żółtaczki. Jeszcze gorzej było w przypadku źródła rtęciowego, na które również te oprawy były przystosowane. Więc no, jedyną słuszną wersją tej oprawy to były wspomniane metalowe haki, pokryw, kloszy jak klamry, plus akrylowy klosz, który na ultrafiolet był odporny. W sumie na działanie ciepła też, jeśli była zastosowana poprawna lampa. W przypadku wersji T1, która maksymalnie miała moc 125 W dla lamp rtęciowych, po zastosowaniu lampy rtęciowej mocy 250 na osprzęcie sodowym 150 albo 100, klosz akrylowy ulegał przegrzaniu i w efekcie bielał. Przejdźmy do sedna. Egzemplarz widoczny przed Wami posiada metalowe haki i klamry klosza. Sam klosz niestety wersja poliwęglanowa. No i same haki, pokrywy też są plastikowe, nie jest to pełne premium, no ale w sumie one rzadziej ulegały awarii mimo wszystko. Sama oprawa w przedstawionej wersji z kloszem poliwęglanowym plus metalowe haki klosza była dosyć droga, bo sam wariant poliwęglanowy był droższy od metaakrylanowego. Plus wiadomo, metalowe haki też swoje kosztowały. Niestety większość projektantów projektujących modernizację oświetlenia w latach minionych, używając oprawy Pilotę, zdecydowała się na użycie wersji z kloszami poliwęglanowymi, zapewne przez głoszoną propagandę na temat ich doskonałości, gdzie było można zastosować tańszy klosz akrylowy plus metalowe haki, co sprawiłoby, że ów oprawy byłyby trwalsze. No i wiadomo, w środowisku polskich kolekcjonerów miałyby lepszą opinię, bo w większości to, co było widywane na ulicach po tych 20 latach eksploatacji, to nie było już w za dobrym stanie, patrząc na kondycję klosza albo mówiąc o jego obecności. Więc może dość tego gadania jak na razie i przechodzimy do częściowej prezentacji tejże oprawy. Dzięki metalowym hakom klosza, klamrom, ułatwiona jest jej konserwacja, ponieważ otwarcie jest sporo łatwiejsze, jak i również jej zamykanie, ponieważ gdy oprawa wisi, nie trzeba się bawić w wciskanie tych plastikowych haków, które mogą w większej sile ewentualnie pęknąć. Tylko przyciskamy klosz i zaskakują. Tyle to wszystko z tego egzemplarza. Był on
nieco szczególniej prezentowany w filmie, który nagrałem rok temu. Link do niego pojawi się na górze. Także przechodzimy do wersji z plastikowymi hakami. A to jest podstawowa wersja pilota, posiadająca plastikowe haki, klosze i klamry. Nie prezentowałem akurat tego egzemplarza poprzednio na żadnym z moich filmów. Jedyne, gdzie można go zobaczyć, to mój profil na Instagramie. Jest to oprawa nigdy nie używana z roku 2002. Tak więc zerknijmy bliżej na ten egzemplarz. Klosz akrylowy, czyli haki klosza plastikowe. Kod daty 2.43.2 oznacza datę produkcji 2002. 43 to jest numer tygodnia, 43 tydzień roku 2002. Tutaj mamy haki klosza. Tutaj mamy klamry klosza, jak widać już uszkodzone. W jednej brakuje elementu zakreszczającego, a tutaj jest nadłamany. Niestety po kilku otwarciach oprawy w kolekcji, żeby zaświecić z różnymi źródłami, jak widać zaczęły puszczać. Najwyżej zrobi się metalowe repliki, jakie już wyprodukowałem do kilku moich egzemplarzy podstawowych. No i tutaj już nie można wykonać tego samego jak w wersji z metalowymi klamrami, ponieważ uszkodzilibyśmy oryginalne plastikowe z tego egzemplarza, więc musimy je odgiąć i dopiero klosz zaskakuje. No i przy okazji drugi hak został uszkodzony również w ten sam sposób, jak pokazywałem na tym od tej strony. Więc no, jakość tych haków no, jest niestety dno. Do otwarcia oprawy będziemy potrzebowali płaskiego wkrętaka. Mam też dedykowane narzędzie własnej roboty, ale niestety w tym przypadku go nie posiadam. Plastikowe haki pokrywy. Płyta osprzętu. Co ciekawe, osprzęt już przejściowy, ponieważ od 2002 roku Thorn zaczął stosować osprzęt Tridonic, ale w tym przypadku widoczny jest jeszcze dławik marki Atlas. A tutaj mamy układ zapłonowy szeregowo równoległy, już marki Tridonic. Obydwa w sumie te osprzęty, Atlas i Tridonic, pracowały w tej samej topologii, z układami szeregowo równoległymi. W sumie same układy to można powiedzieć, że to jest jedno i to samo. Nie wiem, jak to dokładnie było w przypadku tych marek. Czy Atlas po prostu na licencji produkował układy Tridonica, czy jak? Ale same dławiki Atlasu różnią się już budową w porównaniu do
puławików Trajdonika. Teraz przyjrzyjmy się obydwu oprawom nieco bliżej. Jeśli chodzi o same klamry klosza, metalowe z bliska wyglądają w ten sposób. Plastikowe. A teraz haki. Jeśli zaś chodzi o repliki metalowych haków, o których wspominałem, domowej roboty, prezentuje się to w ten sposób. Jest wykonane z kawałka profilu montażowego do płyt GK, stal ocynkowana, nie rdzewka jak w przypadku oryginału. I różni się w sumie tym, że oryginalna klamra jest konstrukcją samozatrzaskową, która po wejściu w kanał montażowy sama się zatrzaskuje, przez co sama nie wypadnie. Tak samo jest z plastikowymi. W przypadku tej konstrukcji, po wsadzeniu w kanał montażowy, od drugiej strony trzeba użyć krótkiej śruby najlepiej, takiej, żeby odpowiadała na długość, która będzie klinowała replikę w kanale, aby nie mogła wypaść. Teraz pokażemy obydwie oprawy od strony osprzętu. Wersja 150 i 70. Metalowe klamry od strony osprzętu. Konstrukcja haków. Teraz przechodzimy do wersji podstawowej. Już jeden hak zdążył ulec samodestrukcji. No tutaj mamy jeszcze w miarę sprawny, ale już ułamany też hak plastikowy od strony osprzętu. Tutaj są haki klosza. No tak wygląda uszkodzona klamra klosza. Jak widać, wyłamaniu uległy elementy, które ją zakreszczają w kanale montażowym. Jest to klamra wyleciała dosłownie. Więc dochodzimy do końca tego odcinka. Bonusowo dokonam rozruchu tych obydwu opraw. I powiem, że zapraszam do odwiedzenia mojej strony wiki na temat tychże opraw. Jeśli jesteś zaciekawiony, możesz sobie poczytać wiele ciekawostek na jej temat. Strona może nie jest jeszcze finalnie ukończona, no ale jest. Co tu mówić. Jedna z moich najbardziej ulubionych opraw i jedna z najładniejszych moim zdaniem. Jest to oprawa dosyć trwała, jeśli wykonana jest w wersji bardziej poprawnej, czyli metalowe haki klosza plus klosz akrylowy. Można to zauważyć po niektórych takich egzemplarzach, które wiszą w swoim rodzimym kraju Francji. W Paryżu dało się spotkać egzemplarze duże na moc 250. Jeszcze produkcji Eurofan z lat 80.
w wykonaniu z hakami metalowymi. Po 40 latach służby były te oprawy w stanie wciąż doskonałym. Może nieco brudne, ale czystość klosza i ogólnie jego obecność była na porządku dziennym. Przy wersjach z plastikami niestety bywało różnie z obecnością samego klosza i jak jego szczelnością. Tak więc to już koniec tego wideo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i jakże odwiedzenia mojego profilu na Instagramie. Cześć!